Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku. Jeśli jesteście na tym kanale, pewnie interesujecie się sportami walki, technikami interwencji. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam najpopularniejsze wyjścia z technik. Te, które zobaczycie dziś, będą to takie, w których możecie zostać zaatakowani na ulicy, niespodziewanie i zobaczycie, jak łatwo można się uwolnić z nich, jeśli wiecie, co robić. Sytuacja parterowa. Tym razem będzie to sytuacja, gdzie nasz przeciwnik leży, połóż na ziemi, a my będziemy chcieli go dobijać, czy cokolwiek zrobić z nim innego, tak żeby stał się nieaktywny. I często bywa tak, że ktoś, kto jest na ziemi, chwyci nas w gardę. To znaczy, idę, będę chciał go tutaj dobijać, zepnij gardę, będę chciał uderzać, ma zapięte nogi. Co to znaczy? Ma nade mną kontrolę. Gdy ja podnoszę swój ciężar ciała po to, żeby zadać cios, on tutaj może mnie przewracać, słupować, więc zawsze, gdy będę chciał już robić swoją robotę, on nie dość się zasłania, może mnie spokojnie przetoczyć. Więc pierwsze co, będę musiał zyskać kontrolę, rozpiąć jego nogi. Pamiętajcie, że mięśnie czworogłowe, bardzo czułe mięśnie, więc bardzo prosty trik. Ręce przed siebie i kości, te wystające twarde części, chroniąc jednocześnie głowę. Wbijamy w czwórki i dociskamy na maksa. Uwierzcie, że ból jest taki, że prędzej czy później nawet naprawdę wielki ktoś i dobry zawodnik to rozepnie. Tylko gdy puści nogi z bólu, nawet na sekundę, przetaczamy się na jedną stronę, cały czas kontrola, wchodzimy nogą, już pół mojej roboty za mną, przechodzę na drugą stronę, już mam jakąś kontrolę nad nim, przechodzę tutaj i teraz patrzcie, jego nogi są nieaktywne, ja go dociskam, mogę robić typowy ground and pound, czyli tutaj zadawać ciosy, czy młotkowe, czy klasyczne sierpy, mogę spokojnie wykluczyć którąś rękę. No, dużo lepsza sytuacja niż przy zapiętej gardzie, więc zawsze dążymy do tego, żeby mieć w pełni kontrolę. Tym razem będzie klasyczny Nelson, czyli ktoś, kto chce zabrać nam możliwość uderzenia rękami. Często to widać, gdy ktoś podbiega do wielkiego karka, próbuje go złapać pod rękami, zapiąć tą technikę, byle mu je wyłączyć, tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś nas łapie, tak? W pierwszej chwili nie mogę dosięgnąć do mojego przeciwnika, ani do głowy, ani do tułowia, nawet za bardzo łokciami nie mogę ruszać, więc pierwsze co, schodzimy naszym ciężarem ciała jak najniżej, naciągamy go na siebie, tak, żeby zrobić sobie miejsce i naciskamy karkiem i barkami, tak żeby rozpiął ręce. I jeśli to nie wyjdzie, obchodzimy pozycję, czyli przechodzę raz, dwa, trzy, omijam jego nogi, patrzcie jaki ma łatwy dostęp do tych nóg. Ogólnie w tym momencie często rozpina się ten Nelson, gdy chce za nie chwycić, bo idzie taka dość duża siła. Ale jeśli ma długie ręce, my jesteśmy mniejszym przeciwnikiem, łapiemy, idziemy w górę, wyciągamy i spokojnie możemy sobie upaść czy na matę, czy na kolano z naszym przeciwnikiem. Tym razem zrobimy sobie Mataleo, technika z brazylijskiego jiu-jitsu, także jeśli spotkacie się z nią na ulicy, czy ktoś Was zaatakuje w ten sposób, na pewno pierwsza informacja jest taka, że możecie być na przegranej pozycji, z tego względu, że ten ktoś coś już trenował, ma jakieś pojęcie, więc jeśli nic nie trenujecie, ten filmik będzie dla Was. Drugi punkt jest taki, że zacznijcie coś trenować, więc Mataleo. Jesteśmy w pozycji. Mataleo ogólnie wygląda tak, że kolega zapina mi duszenie na szyi, łapie się za swój dyszel, ta ręka idzie na głowę i tak będzie wyglądało duszenie. Gdy złapie to, jest ogarnięty, bardzo ciężko rozpiąć je. Jeśli jesteśmy na ulicy, wiadomo, będziemy bazować na punktach Artemii, czyli krocze, oczy, tak żeby ten chwyt delikatnie się poluźnił. Ale najlepiej zrobić to w ten sposób, że gdy jego ręka będzie lądować na drugiej ręce, wychwycić ją, zanim sobie dopnie to całe duszenie, tak? Chwytam, schodzę sobie w dół, kroczę, tak jak zawsze w Krav Madze. Kroczę, twarz, kroczę, zmiękczenia to jest podstawa. Mam rozpięty uchwyt, wychodzę i ostatnia rzecz, mam go przytulonego do siebie, kontrola ruchu, wykładam go sobie tutaj na materac, głównie poprzez pchanie barkiem, tak? Czyli kładę go tu.
I jak zawsze kontrola. Pamiętajcie również tutaj o zmiękczeniach. Jeśli się nie poddaje, jest spięty, spokojnie można kopnąć, uderzyć w szczękę czy cokolwiek. Przejmujemy nadgarstek i tutaj możemy działać dalej. Tym razem technika bardziej dla pań, co nie oznacza, że żaden facet nie może jej wykorzystać. Ale myślę, że dużo częściej zdarza się tak, że powiedzmy w klubie czy w jakimś miejscu, gdzie znajduje się dużo ludzi, może znaleźć się jakiś natręt, który podejdzie do Ciebie, złapie w pasie i nie będzie chciał puścić. Co wtedy zrobić? Spójrzcie sami. Mamy naszego kolegę natręta, który chwyta w pasie. No i co teraz zrobić, tak? Pytanie. Jesteś kobietą? Nie musisz się ograniczać w tym, żeby włożyć mu palce w oczy. Fajne, to jest wasza broń. Macie często tipsy, paznokcie i tak dalej. Wykorzystajcie to. 10 palców i tylko 2 dziury. Gdy je skumulujecie, na pewno któryś trafi. Pierwsza rzecz, odchylacie głowę z paznokciami w środku. Chwyt powinien się poluźnić. Druga rzecz, krocze. Najważniejsze, cofnąć nogę, tak żeby to kopnięcie było bardzo mocne. Wydłużycie sobie tym drogę. Krocze. Koleś zgina się, jak to zawsze przy kopnięciu w krocze. Możecie sobie spokojnie złapać za głowę, rozpłaszczyć go i potem macie. Czas na przetoczenie. Zrobimy sobie teraz wyjście z techniki, gdy my jesteśmy w parterze, przeciwnik jest z góry, chce zablokować nasze ręce. I w takiej sytuacji właśnie za bardzo nie wiadomo, co zrobić. Myślę, że ten filmik rozwieje wasze wątpliwości i łatwo poradzicie sobie z swoim przeciwnikiem. Wygląda to tak. Nasz przeciwnik jest z góry, chwyta za nadgarstki i dociska do ziemi. Częsta sytuacja, myślę, widziana gdzieś często na filmach, gdzieś w kinie. No i nigdy nie widziałem odpowiedniego zakończenia. Pierwsza rzecz, musimy zabrać jeden z głównych punktów podparcia. W tym przypadku są to te dwa. Gdy zabierzemy jeden, to znaczy, mimo że ktoś jest silny, nie będziemy się z nim szarpać w kierunku przeciwnym do jego siły, tylko nawet gdy ciśnie, zbierzemy sobie jego rękę w dół. Zobaczcie, jakie otwiera się duże pole, żeby go przetoczyć. Najlepiej też swoją ręką zablokować jego kolano tak, że nie będzie mógł się rozjechać kolanami na boki i nie będzie mógł utrzymać tej samej pozycji, tak? Więc ręka w dół, blokuje jego kolano i teraz podrzut bioder w górę i druga ręka ląduje tam, robimy przetoczenie. Tu i jesteśmy z góry, tak? Myślę, że bardzo proste, fajne i na pewno się przyda. Duszenie przy ścianie. Często spotykane w klubie, czy w jakichś ciasnych, zatłoczonych pomieszczeniach. Ktoś z nienacka próbuje przed ramieniem dodusić nas do ściany, ewentualnie wyłudzić coś od nas, pieniądze, telefon i tak dalej. Zobaczcie, jak skierować siłę przeciwnika tak, żeby bardzo szybko go wyeliminować. Więc sama technika, przeciwnik dusi nas przed ramieniem przy ścianie. Tak, dokładnie, będzie chciał uderzać. Więc pierwsze co, będziemy musieli podnieść ręce tak, żeby ewentualnie odpierać jego ataki. I tak, 4 krótkie ruchy. Pierwszy. Nigdy nie siłujmy się przeciwstawnie do jego siły. On pcha w naszą stronę, więc nie możemy iść w odwrotnym kierunku, dlatego że jego duszenie po prostu będzie skuteczniejsze. Więc pierwszy ruch, zbijamy łokieć, zmieniamy kierunek jego siły, w tamtą stronę, druga ręka uderza w szczękę. Raz. Drugi ruch, ręce się zmieniają, moja prawa chwyta rękę, druga idzie na szczękę. 2. Trzeci ruch. Idziemy o ścianę. 3. Czwarty, kolano na brzuch. 4. I tutaj już możemy sobie działać, cokolwiek sobie wymyślicie. Kończymy odcinek, pokażę Wam moje ulubione techniki uwalniania się z pewnych ataków. Jeśli chcecie, zostawcie cyfrę w komentarzu, która podobała Wam się najbardziej. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i zalajkujcie nasze profile na Instagramie i Facebooku. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Trzymajcie się, cześć! Millworld. Dla ludzi z pasją.